Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Sowieci eksterminowali Polaków w czasie II wojny światowej. Opowiem Państwu, jak ta eksterminacja najczęściej wyglądała i jakie były jej ostateczne skutki. Porównam je także do skutków eksterminacji Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz pan Mariusz Ignacy Godlewski. Pomimo upływu tylu lat, nadal nie mamy ostatecznego bilansu wszystkich polskich ofiar II wojny światowej. Wprawdzie Instytut Pamięci Narodowej przed kilku laty oszacował, że w wyniku okupacji niemieckiej życie straciło od 5 470 000 do 5 670 000 polskich obywateli. Ale ta liczba nie uwzględnia polskich obywateli, którzy w czasie wojny zginęli z rąk Sowietów. Tej ostatniej liczby zresztą jeszcze nie ustalono. Rosyjskie archiwa są zamknięte dla polskich historyków. Na ekshumowanie polskich ofiar na Ukrainie nadal nie ma zgody rządu w Kijowie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na Białorusi, gdzie dzisiaj niszczone są miejsca pochówku Polaków, zwłaszcza te z czasów II wojny światowej. Wszystko zatem wskazuje na to, że będziemy musieli jeszcze poczekać na oszacowanie liczby wszystkich polskich ofiar zamordowanych w czasie wojny przez sowieckiego okupanta. Nie znaczy to wcale, że nic na ten temat nie wiemy. Wiemy i to całkiem sporo, ale skupmy się jedynie na dwóch okresach, kiedy najczęściej dochodziło do sowieckich zbrodni na Polakach. Pierwszy z nich to okres od lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku, kiedy sowieckie władze wysiedlały polską ludność z Kresów, deportując ją do obozów pracy w Związku Sowieckim. Drugi z tych okresów to okres od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku, kiedy Sowieci opanowali tereny tzw. Polski lubelskiej i również organizowali deportację Polaków do swoich obozów pracy. Zacznijmy jednak od tego pierwszego okresu. Deportacje Polaków z Kresów zaczęły się w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Objęły one najpierw osadników wojskowych, służbę leśną oraz cywilnych polskich kolonistów zamieszkałych na Kresach. Większość z nich trafiła do kraju krasnojarskiego, Autonomicznej Republiki Komi, a także do obwodów archangielskiego, swierdłowskiego i irkuckiego. Kolejne deportacje Polaków z Kresów miały miejsce w kwietniu 1940 roku i objęły polskich urzędników, nauczycieli, sędziów, a także rodziny deportowanych w lutym 1940 roku. W znacznej części wysłano ich do obozów pracy na terenie sowieckiego Kazachstanu. W czerwcu 1940 roku miały miejsce kolejne deportacje Polaków z Kresów. Tym razem objęły one Polaków, którzy po wybuchu wojny szukali schronienia na Kresach. Większość z nich trafiła do obwodu archangielskiego, Republiki Komi oraz do kraju altajskiego, krasnojarskiego i Jakucji. Kolejne deportacje Polaków z Kresów miały miejsce w maju 1941 roku i objęły Polaków z Małopolski Wschodniej, która weszła w skład Sowieckiej Republiki Ukrainy. Objęły one między innymi rodziny wcześniej deportowanych. Następne deportacje miały mieć miejsce w czerwcu 1941 roku, ale z uwagi na wybuch wojny sowiecko-niemieckiej już do nich nie doszło.
Ilu zatem Polaków Sowieci deportowali w okresie od lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku? Przez wiele lat polscy historycy szacowali, że łączna ich liczba może oscylować pomiędzy 700 tysiącami a milionem. Jednak ostatnie ustalenia polskich historyków te szacunki nieco skorygowały. Profesor Stanisław Jan Ciesielski z Uniwersytetu Wrocławskiego, opierając się na sowieckich dokumentach przewozowych, przyjmuje, że łączna liczba deportowanych Polaków w tym okresie może sięgać od 307,8 tysiąca do 313,8 tysiąca osób, z której to liczby jedynie 184,7 tysiąca było obywatelami polskimi, narodowości polskiej. Pozostali z tej liczby, jak podaje Ciesielski, to obywatele polscy, ale innych narodowości niż polska. Jakby nie liczyć, to i tak więcej niż liczba deportowanych Polaków przez carskie władze w okresie zaborów, którą zazwyczaj określa się na około 150 tysięcy. Ilu z deportowanych w latach 1940-1941 poniosło śmierć? Przez wiele lat szacowano, że tylko w czasie transportu do Związku Sowieckiego zmarło ich prawie 10%. Potem deportowani umierali w miejscu swojego przybycia, zazwyczaj z powodu zimna, głodu, niewolniczej pracy i chorób. Jak szacują polscy historycy, łączna śmiertelność wśród deportowanych w tym okresie może sięgać nawet 25%. To bardzo dużo. Znacznie więcej niż wśród polskich zesłańców w XIX wieku, wśród których śmiertelność wynosiła od 10 do 15%. Drugi okres deportacji Polaków do Związku Sowieckiego miał miejsce już, jak wspomniałem, w okresie od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku. Już w chwili wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Polski Lubelskiej zaczęły się masowe aresztowania członków Armii Krajowej. Sowieci rozbroili między innymi oddziały partyzanckie obwodu AK Hrubieszów na Zamojszczyźnie. Rozbroili również stacjonujące w rejonie Kocka, Firleja i Lubartowa oddziały 27. Wołyńskiej Dywizji AK, które zakończyły swój szlak bojowy na Lubelszczyźnie. Większość jej żołnierzy została skierowana do obozu NKWD w Skrobowie koło Lubartowa. W Zamościu i Chełmie rozbrojone zostały także oddziały 3. Dywizji Piechoty Legionów AK, dowodzonej przez pułkownika Adama Świtalskiego Dąbrowę. W sierpniu 1944 roku, po zajęciu przez Sowietów Łukowa i Radzynia Podlaskiego, rozbrojone zostały oddziały 34 i 35 Pułku Piechoty z 9. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, którą dowodził pułkownik Ludwik Bittner-Halka. W połowie sierpnia 1944 roku stacjonujące na terenach Polski Lubelskiej sowieckie siły zatrzymały i rozbroiły idące na pomoc walczącej w Warszawie oddziały Armii Krajowej z zajętych przez nie terenów. Taki los spotkał m.in. oddziały Puławskiego 15 Pułku Piechoty Armii Krajowej, które w rejonie Garwolina zostały rozbrojone. Taki los spotkał również oddziały Armii Krajowej z obwodu Hrubieszów. W rejonie miejscowości Trzeszczany zostały one otoczone przez Sowietów i ostrzelane z artylerii, ponosząc bardzo ciężkie straty. Do Warszawy usiłowały się przedostać również oddziały AK ze zgrupowania SAN z Rzeszowszczyzny, ale zostały one rozbrojone i aresztowane w rejonie Sarzyny i Rudnika. Aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej Sowieci umieszczali w prowizorycznych obozach, których zorganizowano na terenach Polski Lubelskiej dziesiątki. Panowały w nich straszne warunki, co wywoływało epidemię chorób.
Kolejnym etapem były deportacje aresztowanych do obozów pracy w Związku Sowieckim. Pierwsze transporty deportacyjne ruszyły już na przełomie sierpnia i września 1944 roku. W jednym z transportów deportacyjnych z Lublina znalazło się wówczas 400 oficerów Lubelskiego Okręgu Armii Krajowej. W 4 transportach deportacyjnych z Białegostoku wywieziono 3700 akowców. Z kolei w 2 takich transportach z Przemyśla było ich prawie 1300. Największe nasilenie deportacji z terenów Polski lubelskiej miało miejsce w listopadzie 1944 roku. Wtedy też transporty deportacyjne były największe. Między innymi 30 listopada 1944 roku w transporcie deportacyjnym z Sokołowa Podlaskiego znalazło się aż 1510 akowców. O skali tych deportacji może świadczyć okresowy raport generała Iwana Sierowa do Ławrentija Berii z 11 stycznia 1945 roku, w którym wymieniono liczbę 13 142 aresztowanych, wśród których znalazło się 9101 członków Armii Krajowej. Ostatni transport deportacyjny wyjechał z terenów Polski lubelskiej w kwietniu 1944 roku i znaleźli się w nim oficerowie i żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji AK, umieszczeni wcześniej w obozie NKWD w Skrobowie koło Lubartowa. Deportowanych umieszczano m.in. w obozach pracy w Stalinogorsku, Charkowie, Borowiczach, Riazaniu i Tule. Panowały tam prymitywne warunki, które powodowały epidemię chorób. Do tego wszystkiego dochodziła jeszcze mordercza praca, która jeszcze bardziej dziesiątkowała deportowanych. Jaka była łączna liczba deportowanych Polaków w tym okresie? Profesor Andrzej Skrzypek, badający ten problem, szacuje, że liczbę wszystkich deportowanych Polaków w tym okresie należy szacować na 51 000. Są jednak szacunki, które mówią o deportowanych wówczas 80 000 polskich obywateli. Jaka była z kolei śmiertelność wśród deportowanych w tym okresie? Część polskich historyków szacuje, że nie przekraczała ona 10%. Sowieckie NKWD, zajmujące się zwalczaniem polskiego podziemia, aresztowało i deportowało Polaków także w następnych miesiącach swojej obecności w naszym kraju. Dotyczyło to zwłaszcza tych społeczności, które uznane zostały za zaplecze dla polskiego podziemia. Przykładem tego typu działań może być obława augustowska. Operacja przeprowadzona w okresie od 10 do 25 lipca 1945 roku przez 385 Pułk Strzelecki z 62 Dywizji NKWD, wspomagany przez oddziały Armii Czerwonej, Ludowego Wojska Polskiego i UB w rejonie Suwałk i Augustowa. W jej trakcie zatrzymano ponad 7 000 Polaków, z których ponad 600 zostało deportowanych do Związku Sowieckiego i nigdy nie wróciło do kraju. Fragmentaryczność wiedzy na ten temat powoduje, że nie jesteśmy w stanie nawet w przybliżeniu oszacować łącznej liczby polskich obywateli, które były ofiarami tego typu sowieckich operacji. Gdy zatem zsumujemy deportacje z lat 1940-1941 i te z lat 1944-1945, to okazuje się, że Sowieci mogli deportować w ciągu całej wojny co najmniej 400 000 polskich obywateli. Ilu z nich mogło zginąć na nieludzkiej ziemi? Przyjmując, że śmiertelność w pierwszej grupie mogła wynosić 25%, zaś w drugiej grupie mogła oscylować w granicach 10%,
Wychodzi na to, że ofiar mogło być jakieś 88 000. Gdy jednak tę liczbę zestawimy z liczbą polskich ofiar niemieckiego Auschwitz, gdzie zginęło 70 000 Polaków, to okazuje się, że jest to bardzo dużo. Warto również podkreślić w tym miejscu, że Auschwitz działało przez 5 lat wojny. Co by się zatem stało, gdyby Sowieci mogli deportować Polaków przez 5 lat wojny? Zapewne wtedy sowiecka wydajność w uśmiercaniu Polaków przybrałaby znacznie większe rozmiary, niż było to w czasie tych 2 fal deportacji. A poza tym wśród deportowanych Polaków to nie jedyne polskie ofiary, jakie są na koncie Sowietu. Sowieckie zbrodnie na Polakach, jak wiemy, zaczęły się już 17 września 1939 roku, gdy Armia Czerwona uderzyła na Polskę. Setki polskich żołnierzy i oficerów, wbrew międzynarodowym konwencjom, zostało wówczas rozstrzelanych i to zanim jeszcze kampania wrześniowa dobiegła końca. Potem była zbrodnia w Katyniu, w ramach której sowieckie NKWD w sposób ludobójczy wymordowało prawie 22 000 polskich obywateli. Polacy ginęli także, gdy nasz kraj zaczęła wyzwalać Armia Czerwona. Ginęli także w następnych latach z rąk sowieckiego NKWD. Nikt do tej pory nawet w przybliżeniu nie oszacował łącznej liczby tych wszystkich ofiar. Wprawdzie niektórzy historycy obstają przy tym, że ta liczba nie powinna przekraczać 150 000, ale należy do tego podchodzić ostrożnie. Nawet jeśli zostanie ona kiedyś zweryfikowana i potwierdzona, to i tak będzie to dużo. Albowiem w ciągu 150 lat zaborów spośród 150 000 Polaków zesłanych na Syberię śmierć poniosło tylko od 10 do 15% z nich. W następnym moim filmie opowiem Państwu o lekarzach niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy nie leczyli chorych więźniów, ale ich zabijali. Te zbrodnie należą do najokrutniejszych zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Ten film zatytułowałem Doktorzy Hitlera. Jak niemieccy lekarze zabijali swoje ofiary. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz panu Mariuszowi Ignacemu Godlewskiemu, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.